No i moi drodzy, zaczynamy kolejną naszą przygodę. Tym razem wybraliśmy się w drugą stronę. Jesteśmy w tej miejscowości Wintersea. Jeżeli wymawiam poprawnie, to ok, jeżeli nie, to przepraszam, ale czasami trudno się wymawia naprawdę angielskie nazwy i słuchając nawet tutaj lokalsów, każdy mówi troszkę inaczej. Tak, tutaj młody dzisiaj sobie wziął sobie rower. Co, pokazujesz mi weekend? Dzisiaj za free food, drink i food. Ale gdzie to będzie? 15? A, no ale to przypuszczam, że już było. Nie, 15, 16 jest weekend, no. Ale przypuszczam, że to wszystko już było, słuchajcie, tak, 15-16 sierpień, tak jak widzicie, pusto. My jesteśmy. Tak, takie miejsce sobie wybraliśmy na taki nasz dwudniowy wypad. Zaraz Wam pokażę, bo w tym miejscu byliśmy wieki temu, jak się tutaj sprowadziliśmy do Anglii, to był pierwszy nasz przystanek. Nie, chyba pierwszy był Skegness, już nie pamiętam, ale tutaj byliśmy jeszcze właśnie, gdzie mały chłopiec był taki naprawdę baby, także przywiało nas tutaj z powrotem, ale to Wam pokażę później nasze lokum, cenę za lokum, a tak wygląda tutaj ta miejscówka. To jest właśnie charakterystyczne. Te wieże są charakterystyczne, bo tutaj, słuchajcie, kiedyś było molo. Zobaczcie na te wieżyczki. To są pozostałości po pięknym molo. I to molo, nie uwierzycie, ale ono tutaj miało ponad 300 metrów długości. Oczywiście wszystkie te mola tutaj były budowane za czasów wiktoriańskich, więc no niestety to molo za długo nie przetrwało ze względu na sztormy, z tego co odczytałam. I po prostu niszczało tutaj, nie przetrwało właśnie tych silnych podmuchów wiatru i no niestety nie zachowała się ta konstrukcja. Tak jak widzicie, tak wygląda właśnie ta miejscowość, czyli mamy taką długą promenadę tutaj w jedną stronę. Tutaj jak się odwrócę, ja mam w tej chwili troszeczkę pomniejszony obraz, żebyście mogli więcej zobaczyć. Tutaj jak się odwrócę, to zobaczycie, jeszcze jest w drugą stronę. I ta miejscowość mieści się, słuchajcie, tak około 30-40 minut, w zależności jak jedziecie od Hull. Także to nie jest daleko. Naprawdę jesteśmy, jakoś tak zapomniałam o tym miejscu, wiecie, i szukałam palcem tak po mapie, gdzie moglibyśmy się zatrzymać, żeby tak wyskoczyć sobie właśnie na kolejne takie 2 dni, które mamy wolne. No i tak właśnie pojawiła się okazja tutaj, ale domek Wam pokażę, nasz apartament, flat taki normalny za chwilkę. On kosztował, słuchajcie, nas za 2 noclegi. 2 noclegi kosztują tutaj w tym apartamencie, w którym my jesteśmy, nie wiem, jakieś około 5 minut tutaj od plaży, od tego miejsca, w którym w tej chwili stoję, 136 funtów zapłaciłam. Razem z psem, 3 osoby, 2 sypialnie. Zresztą zobaczycie, mówię, później Wam pokażę. A sama miejscowość, no słuchajcie, taka typowa angielska miejscowość, czyli tak jak widzicie, no jest jakieś tam wesołe miasteczko, które podobno jest sezonowe. W tej chwili nie działa. Mówię, mamy niedzielę, mamy wakacje, 16 sierpnia, środek, że tak powiem, wakacji tutaj w Anglii, a tutaj naprawdę zobaczcie pustki. Tutaj oczywiście jakieś takie te badziwiaste, ja tego bardzo nie lubię, automaty do gier. Tam stoi, zobaczcie, latarnia, która jest taka charakterystyczna, bo ona jest w centrum, ona, tak jak widzicie, ona jest w ogóle na lądzie i to dosyć daleko, ale my się pod nią przejdziemy. Tutaj naprzeciwko dosłownie mnie jest Aldik, my mieszkamy gdzieś tam, któryś z tych tutaj domków, słuchajcie, naprawdę, tylko nie ma tam możliwości przejścia tą drugą stronę. Zobaczcie, tutaj fajnie jest to zrobione, bo te charakterystyczne, kolorowe domki w Anglii przy morzach to są takie miejsca, które można też właśnie sobie wynająć. Chyba one są tutaj zaraz, jak w dół zejdziemy, tak mi się wydaje, że przede mną. Słuchajcie, co mówimy z mężem? Że tutaj po prostu nie ma ludzi. Się śmiejemy, czy oni się pochowali? Może... No właśnie, no. Ciekawe, ile tutaj domy kosztują. Bo zobaczcie, trochę tych domów jest do sprzedania.
Tu jest oczywiście, dlaczego my nie lubimy tej strony? No bo zobaczcie, no tutaj ta woda jest taka, no nie, i tak nie zachęca, żeby się kąpać. No już sobie przyszłam, słuchajcie, tutaj na plażę. Jak zapewne nie będzie tego morza tak blisko, będzie już odpływ, no to będzie tak bardziej spokojnie. No i słuchajcie, jesteśmy kawałeczek dalej, powiedzieli nam tutaj lokalsi, co łowili ryby, żeby przejść kawałeczek dalej, bo idzie przypływ i po prostu tutaj za chwileczkę ta plaża zniknie. Więc my sobie idziemy, zobaczcie, tak naprawdę można iść plażą, można iść tutaj górą i można być jeszcze wyżej. Także jutro na pewno trasa rowerowa, pojedziemy sobie tutaj, bo mamy ze sobą rowery, taki był plan, że weźmiemy ze sobą rowery. O, pies jakąś piłkę znalazł nawet. No i tutaj już można być z pieskami, więc to jest fajnie. Bo tak jak wiecie, ja też patrzę na miejsca, w których możemy zatrzymać się z pieskami. W Bridlington, no tam są wyznaczone miejsca, gdzie pieski mogą być, albo jest całkowity ban i niestety nie wejdziecie. Słuchajcie, dużo ludzi, że pies sobie biega bez smyczy. Po prostu nikogo nie ma. Ale już widzimy, że tu można iść i iść w tą stronę tak samo, więc chyba sobie jutro wybierzemy ten kierunek i pojedziemy sobie na rowerach w tą stronę. Jeszcze sprawdzę. Może tu będzie ciekawiej pojechać w tą stronę. Szkoda, że nie ma, kurczę, takiej mapki. Jeszcze nie trafiłam na taką mapkę, która zawsze jest gdzieś i pokazuje, co tutaj dookoła jest. Tu mamy straż. No i plażę, której nie ma. Ale to jest normalne. Już wiecie o tym, że w Anglii to jest normalne. I otwieram drzwi do kolejnego naszego miejsca wakacyjnego. Jesteśmy w bardzo fajnej, małej miejscowości angielskiej, po drugiej stronie morza, po drugiej stronie Anglii, czyli nie jesteśmy teraz tak jak tydzień temu, tylko jesteśmy przy Morzu Północnym. I mamy taki mały apartament z 2 sypialniami, słuchajcie. Otwierałeś tutaj balkon, żeby wyjść? O, proszę, mamy taki balkonik, słuchajcie. A tu za nami, za tymi domkami jest już morze. Tu mamy drugą sypialnię, zaraz Wam pokażę. Fajnie, tak kameralnie. Troszkę więcej miejsca niż ostatnio w hotelu. Ale tam znowu jak byliśmy w hotelu, pamiętacie, jeżeli oglądaliście ten odcinek, wtedy podbijaliśmy półwysep Wirral. Jakie piękne to. Także też było ciekawie. No, a tutaj jesteśmy zupełnie z drugiej strony, niedaleko Hull. Zaraz Wam wszystko pokażę i opowiem. A to chyba nie jest żywy ptaszek. To jest raczej ozdoba. Także tak, zaczynamy naszą 2-dniową przygodę tutaj od strony Morza Północnego. No i dzień dobry, dzień dobry. Mamy palmy, mamy łódkę. Słuchajcie, padało, w końcu padało. Jest tak przyjemnie, fajnie. Cieszę się, że można ubrać bluzę. No tak nie potrzebowałam. Zobaczcie, tutaj jeszcze trafiłam na stare fotografie. No mówię, w czasach wiktoriańskich miasteczko tętniło życiem, na pewno, bo tutaj i kolej i wszystko. Tutaj latarnia, w której wczoraj Wam pokazywałam. I tutaj ratownicy. To pewnie pierwsze zdjęcie ratowników, co? Oni mieli zawsze fajne. I zobaczcie, to jest to zdjęcie, które chciałam Wam znaleźć, ale już nie muszę, bo już widzicie, jak wyglądało molo. Widziałeś to molo? Fajnie, co? Tutaj. Tu chyba, patrz, gdzie jesteśmy, to były korty. Stacja, zobacz, była bezpośrednio przy wejściu na molo. Tutaj już zdjęcia, jak już mola nie ma, ale za takie było dużo wesołe miasteczko. Kurczę, nie jest zasłonięte drzewem. Ale ładnie, słuchajcie, te miasteczka naprawdę w czasach takich wiktoriańskich, tutaj już troszeczkę później, bo już widać po ciuchach, że to są troszeczkę inne czasy. No wyglądało zupełnie inaczej. Latarnia znowu. No, to już takie nowoczesne budynki, także tylko zdjęcie takie jest czarno-białe. Fajnie, tylko mówię, dalej nie ma rozwiązania zagadki, co się stało, że tutaj naprawdę się nic nie dzieje. My sobie dzisiaj pojedziemy na rowerach, taki mamy plan, więc fajnie, bo taka pogoda jest idealna, nie nastawiliśmy się na leżenie przecież, więc spoko będą rowery.
No i pewnie jakieś ciekawe miejsca, które odkryjemy. Także jak macie ochotę, to zostańcie z nami dalej, zobaczycie, co wam pokażę. A my teraz idziemy szukać trochę plaży dla psa, bo niestety wszystko jest. No i ruszamy, słuchajcie, ruszamy na koniec. Mam nadzieję, że uda nam się dojechać. Jedziemy w tamtą stronę, na sam koniec, gotowi. Tata jedzie, rowery napompowane. No i ruszamy, zobaczymy, jak nam się uda. Zobaczcie, plaża, jaka już się zrobiła fajna. Piesek nie idzie z nami, bo zdecydowanie mamy do przejechania łącznie około 30 km. Ja jeszcze włączę sobie i zobaczę dokładnie, jak to wyjdzie, więc nie chcemy jej katować. Później sobie z nią wyjdziemy tutaj na plażę. No i jest trochę więcej ludzi, jak widzicie. Teoretycznie powinniśmy według Google Maps jechać prosto i tam dalej skręcić, ale wiecie co, tam widzimy, że po prostu jadą rowerzyści przy morzu. No i też fajniej się jedzie niż przy takiej drodze, gdzie trzeba jechać, wiecie, prawie równo z samochodami, żeby było w miarę ok. No nic, zobaczymy, pojedziemy tutaj. Wszystko zapisuję, więc mam nadzieję, że będzie łatwe do odtworzenia. Droga jest zamknięta, bo jest pewnie prywatna. Może, a tu można, słuchajcie, sobie spokojnie pojechać. Pan też przed chwileczką właśnie pojechał na tym rowerze. Tu chodzi o to, że ta droga jest... Nie ma jej, co się zdarza tutaj często. I tam, gdzie my dojedziemy, to też drogi nie będzie, bo właśnie ten klif... Ale jaka plaża! Zobacz. Olbrzymia plaża, słuchajcie. My już przejechaliśmy 5,5 km. Tam jesteśmy. Nie wiem, czy będzie widać tą naszą latarnię, widzicie? To tam jesteśmy, plaża jest olbrzymia teraz naprawdę i jak wrócimy, to pewnie nasza lady będzie szaleć. No, a my ruszamy tutaj, bo naszym celem jest dojechać do samego końca, może do tej latarni, jeżeli będzie taka możliwość. Zawsze to marzyłam, żeby na samym końcu, jak już wchodzi morze i wpływa się, statki wpływają do hul, to żeby tam właśnie dojechać. No zobacz, stary znak, bo była tutaj ścieżka na pewno. Co, jedziemy tak jak tato? Nawigacja cały czas nas ciągnie, żebyśmy wracali do głównej drogi. No ale fajnie się tędy jedzie, tylko mój rower ma takie cienkie oponki, że raczej zawsze mnie to kosztuje ekstra wysiłek. 7 km przerwa na picie. Ja robię tak. Po prostu ta droga tutaj jest zerwana, dlatego ten szlak jest taki trochę nieoficjalny, wydaje mi się. No, wróciliśmy na normalną drogę. Znaczy, tam niby też idzie wzdłuż, ale tak dziwnie było, już nie było tak pokazane. Udeptane jak teraz jechaliśmy, ale fajnie poukładane siano, co? Super. Także tu mamy taką główną drogę, którą też nam pokazywała Google Map. No i sobie dalej. Continue on Out Newton Road for 3/4 of a mile. O, widzicie. Dobra, dojechaliśmy do jakiejś miejscowości małej. Cały czas traktory, słuchajcie, jedziemy prosto, już mamy niedaleko. Tutaj przyjedziemy, mamy światełka. No, gdzieś do karawanów i przy karawanach w prawo i powinniśmy dojechać. Continue on Firthome Road for 1.5 miles. Wieje, to nic pewnie nie będzie słychać. Tu jest pub. Tam na końcu jest latarnia, do której chciałabym dojechać. Ale nie wiem, czy to jest możliwe. Zobaczymy. No właśnie, teraz tu możemy sobie jechać tą ścieżką do tego Discovery Center i my sobie tak chyba tędy pojedziemy. Tak można jeszcze ulicą jechać normalnie dookoła. Generalnie chodzi o to, że tutaj do tej latarni można też dotrzeć, jeżeli jest odpływ. No a jest odpływ, tak jak widzicie. Tutaj właśnie statki wpływają do hul, czy hal, nie wiem jak poprawnie się
Pewnie większość z nas mówi hul. I to się tak właśnie fajnie łączy, że razem z morzem. I na mapie zaznaczę Wam tutaj, zresztą zobaczycie, że my robimy tak w ten sposób idziemy. Najlepsze jest to, że z tego co wyczytałam, to przez to, że to jest oczywiście obszar taki natury i tu jest bardzo dużo ptaków i w ogóle teren generalnie bardzo taki niedotknięty ręką ludzką, on się bardzo zmienia i podobno ten łuk, tak jak tutaj widzicie, tak jak idzie, to on się troszeczkę przemieszcza w zależności od wiatrów, od siły wody. Podobno nie jest w takim stałym miejscu. No, bardzo takie ciekawe, interesujące, dlatego zależy mi pojechać tam do końca. Tam będzie też kawiarnia, powinna być do 4:00 otwarta. Która jest godzina? Wiecie, która jest godzina? Dobra, nikt nie ma zegarka, a telefony pochowane. Jest 3:00 godzina, więc mamy jeszcze chwilkę, żeby tam dojechać, bo do 4:00 jest niby czynne. No powiem Wam, że mnie kusi tam pojechać do tej latarni, jeżeli ta latarnia gdzieś mi tu uciekła. I tutaj, słuchajcie, może też mi się jeszcze uda znaleźć takie jedno miejsce, o którym czytałam, bo była tutaj taka bardzo taki krótki odcinek kolejowy i łączył właśnie tutaj, zaopatrywał tutaj wystacjonujących żołnierzy. Takie wagoniki były zrobione i podobno były napędzane, tak jak żaglowce, był żagiel i po prostu te wagoniki były siłą wiatru pchane. No taka ciekawostka, ale zobaczymy, czy gdzieś tutaj znajdziemy ślady tego. 17,74 km jesteśmy. Jest otwarte, tutaj jest od razu napisane przypływy i odpływy. Tak jakbyśmy chcieli iść do tej latarni. O, zobaczcie, jest otwarta. Idziemy zobaczyć. No, generalnie tu jest cała rozpiska i wychodzi na to, że tak jak teraz jesteśmy, to patrzcie, 15:42, czyli jest idealna pora, żeby tam pojechać. Ale to słuchajcie, 15:42, czyli to się teraz zaczyna dopiero. I wtedy możemy tam iść i zobaczyć. No to chodź, zjemy sobie jakiegoś loda. Tutaj jest wszystkie informacje, ja sobie zaraz zeskanuję i zobaczę, jak to wszystko wygląda. Zobaczcie, to jest cała informacja o tym, czyli mój cel. My jesteśmy tutaj, a mój cel był dojechać właśnie do tej latarni na samym dole. No ale tak jak widzicie, kurczę, chłopakom się nie... Jeszcze Radek sobie się na to ogarnął, ale i pojechał, ale junior to tak niezbyt ma ochotę już dalej jechać. Także zobaczymy, zrobimy przerwę i jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, idziemy tutaj zobaczyć, co w środku fajnego mają. Widzę, że są jakieś pamiątki nawet. Oho, trochę tu jest, lornetki. Zobacz, tu są pamiątki, lornetki, zobacz, jakieś ciekawe rzeczy. Patrz, jakie fajne zrobione. To ten kubek Ci się spodoba. Zobacz. Twoje ulubione zwierzątko, szkocka krowa. Będziemy tam. Tak? Będzie zepsucie. To weź sobie coś bardziej bezpiecznego. Chodźcie, zobaczymy, co tu mamy. Ja lubię takie rzeczy. Nie, trochę Ci nie wyszło. Więcej praktyki. Kartki, ale słodkie to są rzeczy. O, zobaczcie, jakie to są kubeczki słodkie. Super, szkoda, że kurczę, jutro będzie o 4:00 dopiero ten odpływ. Bo byśmy... No pokaż mi, no jeszcze raz pokaż, no. No pokaż. No, super. Idziemy. Chciałam zobaczyć, co tutaj jeszcze ciekawego jest. Ale ładne, zobacz, jakie ładne skarpetki. Nie chcesz skarpetek? Nie, jest ogólnie. Nie chcę parasolki ładne. Tak, nasze szampony. No idziemy zobaczyć, co mają pysznego. Jaki smak? To jaki smak, zapach chyba. No tak, tutaj jeszcze historia oczywiście związana z II wojną światową, to o czym Wam mówiłam, więc z drugą i z pierwszą tak samo. Więc to też jest ciekawe. Tutaj tata siedzi i czeka, nie widzi mnie. Macham mu, ale nie widzi. Macham mu jego portfelem. No dobra, idziemy, zobaczymy, co mają pysznego, słuchajcie, w tej kawiarence. Może coś nam się uda pysznego tutaj zjeść. Wszystko tutaj jest słodkie, więc idziemy zobaczyć, co tam. Jakie piękne świeczuszki. O, taką muszę kupić formę na świeczkę. Zobacz, bo ja też czasami robię takie świeczki. Jakby ktoś nie wiedział, ja lubię takie rzeczy. O, i lody. To może lody? No to chcesz, to sobie weź coś, okej. Ale to jest słodkie.
Mamy tutaj, słuchajcie, coś, czego bym nigdy nie kupiła, bo to jest, jak się nazywa to ciastko? Milioner. Biliana Cake, ale jest bez glutenu. Powiem Wam, że trochę mi kusiło. Aleks, już wylałeś. Bo, trudno jest. Dawaj, dawaj. Liczę na Ciebie. Dawaj, bo jeszcze mamy do przejechania 3 mile do latarni. Ja wsiadam na rower i jadę dalej. Zobaczę, dokąd dojadę. Chłopaki chwilę odpoczywają. Jak mi się uda gdzieś tam dojechać, to jest 3 mile dodatkowo. No ale nie wiem, czy tam do końca tak można super dojechać, czy tam gdzieś ta droga się nie kończy. Później trzeba ten rower prowadzić, więc wtedy już się nie będę pchała. Jadę, zobaczę. No i coś mi się wydaje, że tutaj zakończę moją drogę, bo faktycznie tutaj czytałam o tym, że trzeba, tak jak widzicie, tu są ślady kół. Tam sobie widzę, ludzie idą wodą, to znaczy wodą, tak jak widzicie, tutaj plaża. Nie wiem, muszę zobaczyć, gdzie jest to autko. Tutaj leżą stare tutaj pozostałości po bunkrach. No nie, zdecydowanie to nie jest droga na rowery, także nawet się nie kuszę, nie jadę, bo to jest bez sensu. Bo i tak mówię, nie pojedzie się na rowerze, tylko trzeba prowadzić. Muszę zobaczyć to autko, które było tam na zdjęciu, czy ono w jakichś godzinach jeździ, czy... Bo latarnia no, musi być czynna wtedy, kiedy jest ten odpływ, tak, żeby można było dojechać. Dobra, wróciłam po chłopaków i wracamy, słuchajcie, i tak już mamy przejechane prawie 20 km łącznie. Trochę dużo, co? I jeszcze musimy wrócić. Także nie wiem, jak tam się dostać. Może jutro poczytam, to zobaczę. Tam jest jakieś takie autko, takie safari, że jedzie, no ale ja tutaj nie mam żadnej informacji, jak tam pojechać. A jak nie, to następnym razem. Wiemy, że takie coś jest ładne, fajne. Także widzicie, z takiego miejsca niepozornego coś się uda wycisnąć i znaleźć takie właśnie malutkie perełeczki, które my lubimy. Teraz słuchajcie, wracamy już normalnie drogą, nie będziemy jechać przez te pola. Już sobie tak na spokojnie. Mam nadzieję, że będzie więcej z górki niż pod górkę. A jak to jest, że ja schowam telefon i nagle okazuje się, że czary mary, a jestem w Szkocji. Ale super, co? Zaraz tutaj się schowam, bo młody uwielbia szkockie krowy. Zobaczcie, jakie zobaczenia, jak ładuje pan. Bardziej to kręci tutaj chłopaków, no ale dobra, spoko. Zaciska pewnie. Dobre, co? Chciałbyś zostać rolnikiem? Nie wiem, nie widać. O kurczę, ale spoko, co? No. Dada! Dobre, co? Słuchajcie, my jesteśmy mieszczuchami. To też dla nas jest inaczej. To, że wakacje spędzałam u dziadków na wsi, to takich rzeczy nie było. Były właśnie widły, gdzie dziadek rzucał te małe snopki siana na przyczepę i no i tyle. No i się jechało na tych snopkach siana, pamiętam. No dobra, już jechaliśmy 37 km. Nawet chyba trochę więcej będzie, zanim dojedziemy tutaj do domu. Padam. Nie byłam na to przygotowana, że aż tyle miało być. No, 30, miało być 34. Nie wiem, skąd nam się takie dodatkowe kilometry wzięły. A może coś oczywiście Google Maps znowu źle pokazuje. No, także niezła przejażdżka. Dobry, padliśmy po wczorajszej, słuchajcie, przejażdżce. 37 km naprawdę dało się odczuć, daje się dalej odczuć. Jesteśmy teraz od godziny 11, jest czynna właśnie ta latarnia. Chcemy sobie na nią wejść, a później zmienimy lokalizację, więc idę tutaj, czekam na chłopaków, bo wszystko spakowaliśmy. Dzisiaj mamy ostatni dzionek tutaj.
Idę zobaczyć, bo tutaj gdzieś jeszcze jest ta kawiarenka, a pokazywałam Wam, więc zobaczymy co tutaj ciekawego i jaki jest ten zapierający wdech w piersiach widok. Tutaj zobaczcie, jeszcze jest takie stare zdjęcie, jak wyglądała ta latarnia wcześniej. Fajnie, co? Idziemy sobie do środka, zobaczymy, chodź, co mają tutaj ciekawego, pysznego. Zobaczcie, jaka bardzo ładna ulotka. Możemy sobie wziąć i idziemy zobaczyć, ile kosztują bilety. O, zobaczcie, tu jest ten lighthouse, można, co Wam wczoraj byliśmy i chcieliśmy tam pojechać. Taką malutką kawiarenkę, zobaczcie, prowadzi sobie taka młoda osoba, wydaje mi się. Coś tu zawsze pysznego jest. Masz na coś ochotę? Nic? To idziemy na razie do kawiarni, tak? Nie do kawiarni, tylko do góry. Informacja. To śmigło jest prawdziwe z tego samolotu, słuchajcie. Ciekawe, co? A, no tak, ja to zdjęcie też, zobacz, pominęłam. Czyli to jest to wielkie molo, które powinno tutaj być, jak się... Tutaj przegapiłam, a to jest bardzo ważne. Zobaczcie, ile kosztuje wejście. Tutaj wchodzimy, czyli mamy łącznie 15,50. Płacimy, pamiątki. No dobra, słuchajcie, wchodzimy. Bardzo miło nas Pani przywitała. Troszeczkę takie introduction. Czekajcie, sobie zmniejszę, będzie łatwiej. Ile schodów? 140? 144 schody do góry. Oczywiście fajnie pokazana historia i całe, patrzcie jak fajnie. Idziemy. Ale super. Słuchajcie, ruszam, tu jest jeszcze taka informacja dla maluchów. Jakbyście chcieli z dzieciakami przyjść, no to Pani daje też taki mały challenge. Możecie zbierać jakieś tam... zakreślać informacje i wtedy jak zbierzecie wszystko, dostaniecie liziaka czy loda z kawiarenki za darmo. Takie to są schody. Trochę takie już odczuwalne, powiem Wam. O, jeszcze trochę przede mną. Ja odczuwam swój lęk wysokości, jakby ktoś nie wiedział. To mam lęk wysokości, więc tak sobie tylko wychylę telefon. Jak jest taka przestrzeń jak tutaj, to właśnie dokładnie tak było na wieży Eiffla. Jak nie oglądaliście tego odcinka, to serdecznie Was zapraszam. Jak byliśmy w marcu właśnie w Paryżu i trzeba było wejść na górę. To było nie lada wyzwanie dla mnie. No i tutaj jest dokładnie tak samo. Po prostu idę i ocieram się o ścianę. Nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie, czy nie, ale zdecydowanie mi lepiej z tym. Tutaj przystanek i widać morze. Ja tu sobie brudne szyby, więc tak słabo widać. Ja sobie też chwilę odpocznę. Pokażę Wam, co jest z drugiej strony. Nic nie ma. Tutaj już jesteśmy prawie na samej górze. Słuchajcie, jak będzie wiało, no to niestety tylko Wam pokażę, jak to wygląda na zewnątrz. I puszczę muzyczkę. Ale jeszcze widzę, że jeszcze troszkę do góry. Ile jeszcze? Teraz słuchajcie, tutaj się robi już taki lekki challenge, bo to już są takie trochę inne schody. Takie bardziej ostre. I są drewniane. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy. Wygląda to ciekawie, co? A co ty widzisz tam? Co widzisz fajnego? Taka platforma. Coś zobaczymy? Nie. Może. Dobra, super widać, polecamy. Można wejść i popodziwiać. Ale czy to jest widok zapierający dech w piersiach, jak napisali na dole? Tak? To naprawdę? Ja uważam, że w Dover jest fajniejszy widok z tej latarni. Tam było widać statki, było widać nawet, akurat trafiliśmy gdzie... Co było widać?
Łódki, aha. Cześć! Tutaj jeszcze jak fajnie widać to wejście na dawne molo. Zobaczcie. To miasteczko tak naprawdę jest bardzo małe i tak naprawdę nie ma tutaj za dużo co robić. No mówię, nam się udało z tymi rowerami wczoraj. Bo te rowery to my tam tak daleko jechaliśmy. Daleko. I to jest taka atrakcja numer 1. Jak chcecie na rowery, to gorąco Wam polecam. No daleko. A teraz już będziemy się, słuchajcie, zabijać i zmieniamy lokalizację. Chcemy jeszcze podjechać w jedno miejsce, może nam się uda, to Wam pokażę. Certyfikat. Alex, wow, Alex. Why do I find the... Przejście do muzeum w tej cenie, więc fajnie, naprawdę. Za 5 funtów macie kilka takich atrakcji ciekawych. Zobacz, to jest chyba ze statku. Oj, tu jakaś była katastrofa, zobaczcie, lotnicza. W 1989 roku. Wow, nie fajnie to wygląda. Tu jest dużo oczywiście takich, jak zawsze, takich pamiątek historycznych, wiadomości na temat. Ciekawie, powiem Wam, że zawsze mi się to podobało, że w takich miejscach jak to, tak jak w Radkar, też jak byliśmy, najstarsza łódź ratunkowa. Obejrzyjcie ten odcinek, bo jest naprawdę fajny i też super miejsce do odwiedzenia. Gorąco Wam polecam. Ja tu oczywiście kupiłam kartki, które wyślę dzieciakom. Tu jeszcze zobaczymy, co jest. Nie. Stacja tu, to miejsce z No tu też katastrofa kolejowa. Tam lotnicza, tu kolejowa. Zobacz, 1927 rok. Jaki basen był, zobacz. August 1911, pierwsze otwarcie. I ta stacja kolejowa, ona była na wprost tego wejścia na promenadę, tak jak widzieliśmy zdjęcia wcześniej. Także no takie miasteczko zawsze tętniły życiem. Tu historia aktorki, ona tutaj też jest wspomniana, ale nie zdążyłam przeczytać, więc Wam nie powiem jeszcze. A jak ktoś wie, no to dajcie znać. Już wiem, o co tutaj chodzi. Kate Kendall, po prostu ona tutaj się urodziła w tym miasteczku i ona otworzyła tutaj to muzeum i dlatego tu jest kilka takich pamiątek związanych z nią. Pamiątkowe rzeczy. Zobaczcie, które ona sobie tutaj zgromadziła. W którym grała, zobacz. Wygląda jak to muzeum w tym, Cotswold. No nie? Ty, ale dosłownie. Co tam jeszcze masz, Alex? Płyty. No, czyli jeszcze taka historia muzyczna tutaj, to też ciekawie. Tak. O, jeszcze futbol oczywiście musi być. No dobra, słuchajcie, polecam Wam miejscówkę. Jak macie ochotę sobie tutaj przycupnąć, to też możecie. No kawiarenka jest taka bardzo prosta, ale wypijecie kawkę, czy jakieś tam ciacho zjecie, a też można tutaj wesprzeć. Na pewno te środki idą dla nich. To jeszcze mnie interesuje ten malutki domek. Jest taki słodki, uroczy. Ślicznie wygląda. Jeszcze jest tak ładnie pomalowany, to też to robi takie wrażenie. No nic, generalnie polecam Wam to miejsce. Naprawdę można fajnie sobie spędzić tutaj chwilkę. Z góry też fajnie widać. Myśmy trafili akurat, naprawdę ludzie dopiero przyjechali za nami, więc fuksło nam się, że było tak spokojniej. No i jesteśmy, słuchajcie, kolejna miejscowość. Tutaj przyjechaliśmy, bo młody chciał sobie pojeździć na skateparku Hornsey. Nie byliśmy tutaj jeszcze nigdy. Już widzimy, że jest dużo więcej ludzi, jest więcej w ogóle atrakcji. No jest tak już bardziej nadmorsko i czuć tutaj klimat, że ludzie są. No i tutaj słuchajcie, ja już tam przede mną widzę Flamborough i Bridlington, bo stąd to nie jest daleko. Ale tu jest zdecydowanie więcej ludzi. Idziemy gdzieś na jakiegoś kręconesa, zobaczymy, co tutaj dobrego jest. Może jeszcze coś fajnego znajdziemy. Bo sama miejscowość, no mówię, jest dużo większa niż my byliśmy. No i tak więcej się tutaj widzę dzieje, więcej. Tak turystycznie jest dużo ciekawsza. No i zobaczcie tutaj, tak jak Wam mówiłam, dużo więcej ludzi.
Tutaj też są jakieś sklepiki, gdzieś pewnie jakiegoś loda sobie kupimy. Jak ładnie zrobione. Zobaczcie. Patrzcie, pub jest fajnie. No może tutaj z psami można, tak, idziemy zobaczyć. To tak samo tam w Bridgington, dokładnie jest taka sama sytuacja, że pokazywałam Wam na naszym ostatnim filmiku, że z jednej strony z pieskami można, a z drugiej trzeba kawał drogi, żeby w ogóle pies mógł wejść na plażę. Dlatego ja zdecydowanie uwielbiam tą plażę, która jest tutaj już zdecydowanie z pieskami można, czyli kawałeczek dalej i pieski już mogą poszaleć i nie będzie kary. Ale i tak jest dla mnie trochę dużo tutaj ludzi, żeby ją puścić, więc my sobie idziemy i szukamy jakiegoś innego. Dobra, słuchajcie, fajnie to wygląda. Tutaj zaraz za tym Pawem, zobaczcie, tutaj już można, mówię, z pieskami, można sobie tutaj tak samo dzieciaki mogą poszaleć skuterkami czy rowerami, jak bierzecie. Fajnie, powiem Wam, że podoba mi się. Tam widzę, że tam są karawany. No, będę musiała następnym razem obczaić tę miejscowość. Mieliśmy tutaj przyjechać tydzień temu, wtedy Wam mówiłam, że mieliśmy w stronę Bridgington, a pojechaliśmy w stronę tego Wirral, tam koło Liverpool. Także, no też fajna miejscówka. Tutaj mówię, najważniejsze, że tutaj już jest tak dziko i można z pieskami, więc chwilę jej porzucamy, pobawi się i będziemy sobie dalej eksplorować już na spokojnie, bo już nie będzie nas tak bardzo ciągnąć. Tutaj można długo iść i długo jechać jeszcze, prawda? Tą promenadą taki macie kawałek i fajne to jest, że zobaczcie, tu jest plaża, tu jest taki jeszcze jeden level i na górze jest nad nami jeszcze jeden level. I tak naprawdę wszędzie są zjazdy, nie ma schodów, tylko są zjazdy, więc tutaj ludzie na wózkach inwalidzkich, czy normalnie jak macie taki wózek dla dziecka, więc spokojnie sobie dacie radę. Ja sobie teraz idę na boso, bo ja lubię sobie chodzić na boso. I jest tak fajnie, przyjemnie, bo ten beton jest taki cieplutki, a szłam plażą, ale już mi się nie chce iść plażą, bo wtedy pies ciągnie bardzo do wody. Także no taka, powiem Wam, fajna miejscowość. Zobaczymy, jak tam jeszcze w środku, może uda nam się gdzieś w środku zahaczyć. Mam taką jedną miejscówkę, której chciałabym zjeść, ale ona jest czynna od 4:00, więc nie wiem, czy damy radę wytrzymać. Ale zobaczcie, tu dzieciaki się kąpią, a tu mamy lody. Czekamy, słuchajcie, sobie na lody. Fajna miejscówka. Tutaj serwują kawkę, lody, oczywiście pełno pamiątek, jakby inaczej. Rock, bardzo popularny w Anglii, jak nie wiecie, co to jest, to Wam pokażę. Tutaj pokażę Wam mapkę jeszcze, bo całe Hornsey to jest właśnie, co jest charakterystyczne, to jest tutaj takie jeziorko, słuchajcie, i tak naprawdę tutaj jest ten park. My zatrzymaliśmy się koło parku, bo tu jest taki skatepark. Młody chciał pojeździć na rowerze, ale zdecydowanie to jest dla maluszków, słuchajcie, także Wam nie polecam, jeżeli macie starsze dzieciaki, ale całą tą promenadę tutaj, słuchajcie, można sobie tak pochodzić, pospacerować, tak jak my teraz, naprawdę jest bardzo, bardzo sympatycznie. No i powiem Wam, że no, jak będzie gdzieś okazja i tutaj akurat w tej okolicy będziemy, to pewnie gdzieś sobie ten nocleg tutaj spróbuję ogarnąć. Tu macie, patrzcie, Bridgington, więc fajnie można pojechać. My tutaj byliśmy troszeczkę niżej, ale też dla mnie to było super, bo bardzo mi zależało jechać tam właśnie na tych rowerach. Także taka mała polecajka, kolejne miasteczko, takie mniej popularne przy morzu tutaj północnym. Jest trochę ludzi, no bo jest lato, więc to jest fajnie odczuwalne, ale też wydaje mi się, że i zimą może być tutaj przyjemnie. Nie byliśmy, jak ktoś był, to dajcie znać. No, nam się, powiem Wam szczerze, że tak na plus. Chociaż oczywiście to nie jest moja ulubiona część Anglii, jak wiecie doskonale. Ja już się nie mogę doczekać kolejnego wyjazdu, bo wiem gdzie, więc za tydzień będziemy w innym miejscu. Ale jak jesteście z nami, to na pewno zobaczycie. Jestem przy miejscu, w którym chciałam Wam pokazać wcześniej. Tu się zaczyna cała trasa rowerowa, 346 km. Cała ta trasa właśnie tutaj z Hornsey, zobaczcie, Hull, jedzie tędy się na rowerach jedzie i dojeżdża się aż do Southport. Zobaczcie, kawał drogi, łącznie, tak jak tutaj jest napisane, a nawet więcej, 595 km. Nieźle. To wszystko zależy, którą trasę sobie przejedziemy. Tutaj mamy, zobaczcie, jest napisane Southport 215 mil. Tu są wszystkie miejscowości, które przejeżdża ten szlak. Tu się zaczyna Hornsey. No właśnie mówię, no.
Także tak ładnie, tak byliśmy tam tydzień temu, można powiedzieć, że Southport przecież przyjechaliśmy tą trasę, nawet nie wiedząc o tym, że tak jest. No oczywiście samochodem przejechaliśmy, tak? Tylko tak trochę jechaliśmy dookoła, bo wróciliśmy jeszcze przecież do nas. Jeszcze w międzyczasie chłopaki byli pod Londynem, także trochę się działo w tym tygodniu. Cała ta uliczka tutaj do góry, do samego, można powiedzieć, morza ciągnie się, jest fajnie. Są sklepiki, takie kameralne, normalne rzeczy, pyszności, świeże pieczywo, naprawdę pachnie, można sobie usiąść. Tutaj są stoliczki dalej powyciągane, więc naprawdę jest bardzo, bardzo sympatycznie. Ładna miejscowość, podoba mi się, powiem Wam, jest czysto, jest ładnie, pachnie.